Witam na kanale Bully 96 w kolejnym odcinku Garaż. Dzisiaj, słuchajcie, zgodnie z zapowiedzią przyszedł do nas Łukasz Mika. Dzień dobry, Łukasz, cześć. Witam serdecznie. Który nam, najpierw bardzo bym Cię prosił, żebyś opowiedział o sobie. Wiem, że skończyłeś AWF, wiem, że doradzasz wielu sportowcom, wiem, że ich motywujesz, ale ja tylko ułamek tego wszystkiego wiem, nasi widzowie nie wiedzą nic. Chciałem Ci jeszcze tylko powiedzieć na wstępie, że kilka osób tą Twoją ideę, Twój pomysł 5F na naszym kanale bardzo ładnie rozszyfrowało, z czego się cieszę i nagrody poleciały. Także Łukasz, trochę o sobie, bardzo Cię proszę. Witam serdecznie, nazywam się Łukasz Mika, tak jak tu zostałem przedstawiony. Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego i w szkole pracowałem lat 7, a później po 7 latach stwierdziłem, że trzeba zrobić jakiś krok do przodu i odszedłem całkiem od szkoły ze względu na to, że miałem już takie możliwości, które pozwoliły mi po prostu... Ja Ci przerwę, Twoja zapowiedź jest niezwykle skromna. Słuchajcie, Nika, my nie możemy zdradzić, bo Łukasza obowiązuje tajemnica. Najlepszym polskim sportowcom doradza, z tego co wiem, i rajdowym sportowcom, i takim trochę innym. No, my nie możemy tutaj nazwisk wymieniać, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ale jak widzicie, Łukasz jest skromny i to nie tylko AWF. Łukasz, kolejne pytanie. Jak w tym, co widzisz, co my robimy, enduro, hard enduro, jak Twoja wiedza może nam się przydać? Jakich rad mógłbyś nam udzielić? Ja wiem, że wiedza jest przeogromna, a moje pytanie jest zbyt ogólne. Znaczy tak, we wcześniejszym odcinku mieliście tu osobę, która odpowiadała za takie... Sławek. Tak, Sławek. Notabene Sławek za chwilę przyjdzie do nas. Dokładnie, a on był osobą, która przedstawiała Wam, jak powinien zawodnik się przygotować fizycznie. Tak? Moja działka to jest, jak powinien się bardziej przygotować mentalnie, czyli właśnie od strony tej takiej psychomotorycznej, można powiedzieć. Bo też moją taką działką główną jest przemycanie psychologicznych wszystkich aspektów poprzez ćwiczenia motoryczne, które zawodnik wykonuje sobie i dzięki temu uzyskuje dużo lepsze wyniki sportowe. Czyli tak wiesz, sprowadzając to na ziemię, czyli do tego, co my robimy, powiedzmy, tak, mam problem z podjechaniem na taką wysoką górę, ale nie fizyczny, nie sprzętowy, tylko mentalny, boję się, tak? I co wtedy? I co Ty mi mówisz? No właśnie tak, to jest bardzo złożony proces. Tu albo gdzieś są braki w umiejętności jazdy, które nie pozwalają podjechać, więc trzeba się tym zająć, albo popracować nad samą sferą psychiczną, gdzieś się zmotywować, ewentualnie dowartościować, bo wiele sytuacji jest takich, gdzie po prostu boimy się coś zrobić, bo brak nam takiego ostatniego, mocnego kopa, który by nam pozwolił wyjechać. I są różne ćwiczenia pozwalające nam nabierać pewności siebie z kroczku małego na każdy kroczek, gdzie w konsekwencji daje to taki efekt, jaki chcemy. Okej, ale to wszystko dalej dla mnie jest, wiesz, ogólne cholera. Dokładnie tak, to jest czarna magia, więc na przykład, jeden z ćwiczeń, które można sobie zastosować i po którym widzimy nasze efekty, to jest choćby nasze dłonie. Wydaje nam się, że nasze dłonie są bardzo sprawne i jesteśmy w stanie z nimi wszystko zrobić. A wystarczy wziąć dwie kulki i pokręcić z nimi w jedną stronę i w drugą i zauważymy, że te nasze dłonie jednak nie pracują tak, jak powinny. No ja na pewno nie, bo tu wiem, że jestem po kontuzji. Tu jest podobnie, troszkę lepiej, ale jest słabo, tak? A w drugą stronę jeszcze? W drugą to już jest w ogóle. Dokładnie. I takie ćwiczenie proste... Między innymi to jest kształtujemy tak zwaną koordynację. Koordynacja ruchowa, która jest niesamowicie istotna w bardzo wielu sportach. Nie ma takiej dyscypliny, która by się nie opierała na koordynacji. I bierzemy sobie takie dwa zestawy, żeby skoordynować obie nasze ręce i możemy już sobie wykonywać trening w każdym miejscu. To jest koordynacja ruchowa, Dokładnie tak. Jeśli ja stoję, przepraszam Cię bardzo, na motorze i łapię, to jest równowaga, to jest koordynacja, tak? Równowaga zalicza się też do elementu koordynacji ruchowej. No zobacz, proste kulki, jaka przyjemna rzecz, w ogóle super w dotyku, No to jest też, wywodzi się z medycyny. Takie rzeczy gdzie kupimy? To w sklepie z medycyną chińską. Jest to element też masażu, który gdzieś tam... Nie wiem jak to by, ja bardzo bym prosił o obsługę chłopaków na backstage'u, jest bardzo dużo, wentylator powoli, gogle zaczynają mi parować, nic nie widzę, słuchajcie. Tu jest wentylator, tam jest, zdaje się. Dwie kuleczki. Okej, czyli dwie kuleczki i to wyrabia nam
koordynację Po ruchową. części tak, to już pierwsze jest jedna z takich, a dodatkowo wzmacnia nasze przedramię. Wzmacnia Z ramieniem mamy duży problem. Dokładnie tak. I przedramię i oczywiście zwinność naszych dłoni, gdzie gdzie naprawdę zwinność dłoni jest bardzo, bardzo wymagana w waszej dyscyplinie. No proszę. Czyli to praktycznie i w pracy, i wszędzie. Dokładnie. W podróży, czy podróżują pociągiem, Tak, ale no komunikacją stop, no. miejską można W ewentualnie. samochodzie nie bardzo, chociaż chyba W samochodzie nie. automat, to też się Dodatkowo da. jeszcze można się zaopatrzyć w taką, to się nazywa piłeczka antystresowa. I dokładnie, ale ćwiczenie jest troszeczkę inne. Jak się zaczynamy denerwować albo chcemy wzmocnić dokładnie nasze przedramię, zawsze mamy piłeczkę w ręce. Chodzimy, bo teraz Mogę? proszę bardzo. W obecnych czasach największym naszym problemem jest to, że nie mamy czasu na nic. Wydaje nam się, że ten świat poszedł do przodu, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej niż tylko to, żeby pracować i gdzieś ewentualnie troszeczkę pojeździć na tym motorze, ale żeby dobrze jeździć, żeby jeździć bezpiecznie, no naprawdę należy robić jeszcze coś ponadto, bo same jeżdżenie nie jest w stanie nam zapewnić takiej profesji, takiego bezpieczeństwa, jak dodatkowe jeszcze ćwiczenia. I nie ma, w moim przypadku, zawodnik do mnie się zgłasza, ja szukam, gdzie możemy jeszcze zrobić ten trening. Gdzie ma słabe punkty, tak? Tak, gdzie ma słabe punkty a gdzie ma czas i jeszcze? gdzie ma ten czas, który go zakłada, że już z góry nie ma, gdzie on może jeszcze, chociaż wykorzystując 5-10 minut dziennie, zrobić jakieś bardzo No to jest ta efektywne trening. systematyka. No. No dokładnie, która też jest działką oczywiście gdzieś tam tej psychologii zajmującej się podnoszeniem naszego wyniku sportowego. No dobrze, mamy, tak wiesz, łopatą do głowy. Piłki, koordynacja ruchowa, tak? Czy w ten sposób wzmacniamy? Jeszcze raz przypomnijmy Dokładnie. tutaj przed ramię, te Wzmacniamy mięśnie, te dodatkowo. ścięgna, w ten sposób lub w drugą stronę, tak? Tutaj jeszcze szereg jakichś innych elementów przyniosłeś. No, wybacz, ale mnie się to kojarzy ze szkołą Rocenia, nie? To co widzę, te duże piłki. Leci? No to są jeszcze dodatkowe elementy, które bardzo dobrze służą w rozwijaniu koordynacji, a w waszym przypadku jeszcze najlepsze, jeżeli chodzi o czucie motoru, tej całej stabilności i stabilizacji na motorze. Czyli właśnie choćby takie piłeczki, na których można ćwiczyć równowagę, klęcząc na tych piłeczkach, siedząc na tych piłeczkach. Tak samo można wzmacniać nasze nogi. Przepraszam, Sławek, pozwól do nas, nasi widzowie, którzy oglądali poprzedni odcinek, Sławka znają. No, cześć raz jeszcze. Może Sławek by nam zademonstrował cokolwiek, tak? No pierwsze ćwiczenie można sobie usiąść na takiej piłce gimnastycznej. Sławek może tutaj dojść, tak? No dobra, siadam. Tak, oczywiście nogi do góry, odrywamy. No to nie jest I nie podtrzymujemy się ale od nic. wymuszowo. Tak. I tu dzięki temu ćwiczeniu nasze całe ciało pracuje i my czujemy nasz motor. Nie musimy walczyć z motorem, tylko nasze mięśnie wyczuwają, czy jesteśmy w dobrej kondycji na motorze, czy ten motor naprawdę nas słucha, a nie tak. No nie, w ten sposób to już jest trudno. No. Tak, no powiem, że najlepsi sportowcy na świecie, Zaraz a przynajmniej w Europie, siedzą na piłce gimnastycznej, żonglują 4 piłkami. Oprócz tego jeszcze, Tak, jeszcze oprócz tego, że tu Sławek sam walczy z sobą, żeby tylko się utrzymać, najlepsi sportowcy na świecie. Czyli trening to trochę taki mały cyrk, no. Dokładnie tak. Jak ja to wszystkim tłumaczę, w treningu chodzi o to, żeby robić jak najwięcej różnych rzeczy, niekoniecznie nawet związanych z tą dyscypliną. Tutaj w tym, co gdzieś tam ja proponuję, to jest robienie różnych rzeczy, które z pozoru nie wydają się w ogóle związane z jazdą na motorze czy z jeżdżeniem samochodem szybkim rajdowym, ale w konsekwencji robią bardzo dobrą robotę. Bo taki tylko przykład, pracuję teraz też z zawodnikiem z Krakowa, bardzo młody zawodnik. Kraków, słuchajcie, bo nas cały świat ogląda. Tak, pozdrawiamy Kraków, dokładnie. Który po 3 tygodniach treningu powiedział mi taki tekst: Łukasz, ja mam więcej czasu w rajdówce. I ja tak zazwyczaj tych zawodników moich pytam, jeszcze zadaję im specjalnie takie dodatkowe pytanie, żeby oni wyjaśnili mi dlaczego i o co w tak rzeczywistości chodzi. No i on mówi, że wcześniej jak jeździł, to walczył z tym samochodem, w ogóle nie miał czasu na nic, bo cały czas była spina ta droga szybko uciekała, a teraz przez te ćwiczenia właśnie z koordynacji ruchowej, kształtowania czasu reakcji,
On mówi, że ma więcej troszeczkę czasu w tej rajdówce, jest na dużo większym spokoju, dużo większym ludzie, a w rzeczywistości miał tylko jedne testy przez te 3 tygodnie. Okej. A wszystko poświęcał na takie właśnie ćwiczenia. Łukasz, ale jeszcze raz przypominam, no tak sądzę, w większości nasz kanał oglądają amatorzy, tak? Czyli my musimy tutaj jakiś wskazówek udzielić. Jasne, każdy z nas na początku musi być amatorem, żeby być zawodowcem. Czyli chodzi mi o takie wskazówki właśnie no, dla tego typu ludzi. Mamy piłki, koordynacja ruchowa. Mamy taką piłkę, również koordynacja ruchowa. Ja jeszcze nie tak dawno, 2 lata temu, nie jeździłem na żadne zawody. Ostatnio Sławek mi mówi, Marek, zacznij jeździć. Zacznij jeździć, to jako... No i ten temat musiałbyś rozwinąć, bo ty to wszystko wiesz, tak? Zawody to konkurencja, zawody to cię dopinguje do tego, żeby być lepszym następnym razem. To cię dopinguje do tego, żeby zacząć trenować może systematycznie. Czyli tak zwana motywacja, tak? Zawody to motywacja, tak? Tak jest. Znaczy, no tu ten temat to jest, jeżeli zaczynamy, mamy jakiś zamiar cokolwiek zrobić, to motywacja to jest już potem kolejny etap, ale najważniejszy to jest wyznaczenie sobie celu. Aha, czyli najpierw cel. Tak, najpierw cel. To jest najbardziej podstawowy element właśnie z treningu mentalnego, bo jeżeli nie mamy celu, no to nie wiemy w rzeczywistości po co wstajemy rano i ciężko trenujemy. Nie wiemy po co wychodzimy, nawet jak jest deszcz na dworze, a my zakładamy te ciuchy i wychodzimy na trening. To jest pierwsza zasada u każdego, czy to zawodnika, czy to osoby, która jest laikiem sportowym. Wyznaczyć sobie cel. A później, jak już mamy wyznaczony cel, możemy zacząć przejść do realizacji tego celu. Czyli trening. Dokładnie, sobie wyznaczyć jakieś, które cele, czy chcemy osiągnąć jakiś wynik, czy chcemy po prostu cokolwiek, jakieś zadanie wykonać. I później jest motywacja, czyli te elementy, które nam pozwalają właśnie wyjść w ciężki dzień, jak za oknem brzydka pogoda, czy jakieś inne takie rzeczy Tak. zrealizować. Słuchajcie, nie wiem jak długo rozmawiamy, pewnie już chyba 10 minut co najmniej. Zrobimy małą przerwę, ja naprawdę już nic nie widzę w goglach, a niektóre pytania mam rozpisane i będzie ściema, dobra? Robimy małą przerwę, zaraz do Was wracamy. Hej! Hej. Witamy po przerwie. Na backstage'u dołączył do nas kolejny mój kolega, Carlos, który występował w 2, zdaje się, odcinkach. Zaraz go tutaj wykorzystamy. Łukasz, 5F. Co to znaczy? Ale 5F to była idea, która powstała na studiach, w której miałem przyjemność w Sopocie, gdzieś tam, w której miałem przyjemność uczestniczyć i to była praca zaliczeniowa. Czyli stworzyłem sobie taką pracę działania z zawodnikami, która mi... Ale przepraszam, to jest Twoja koncepcja? Tak, to jest moja Twój pomysł? Tak, mój pomysł na pracę zaliczeniową. A opatentowałeś to? No nie opatentowałem jeszcze takiego, ale pracuję na tej zasadzie ze swoimi zawodnikami. I to jest praca, żeby zawodnik dostał jak najprostsze wskazówki, co on może w swoim przypadku zrobić, żeby osiągnąć wyższy poziom sportowy. I jest to zasada 5 wyrazów z języka angielskiego. Czyli? Fitness, focus, fun. Fitness, focus, tak, focus, fun, fight i freedom. Przyjdziesz do nas zaraz jeszcze? Nie ma. Porozmawiamy tylko i wyłącznie o 5F? Jak najbardziej. Możemy. Śmiało. Tu przyniosłeś jeszcze takie inne urządzenia. Ja bym poprosił, zrobimy, słuchajcie, małe współzawodnictwo. Kary, podaj mi pizzę. Kary, podaj mi pizzę. O, tutaj. To robimy tak, małe współzawodnictwo. Tutaj w środku, słuchajcie, takie pizze, jak wiecie, latają do Was, jest bluza w rozmiarze L. Prosimy Sławka i prosimy Carlosa, a Łukasz Wam wymyśli rywalizację, tak? Rywalizacja. Zwycięzca dzisiaj wygrywa bluzę, a dla naszych widzów, jak wiecie, ja obiecałem, w każdym garażu przydzielamy takie bluzy i 2 bluzy lecą do Frankfurtu, do Romka i do Marty, a 1 do Jeremiasza. No jedziemy. I tutaj tak, zrobimy sobie ćwiczenie, które pozwala nam wzmacniać nasze mięśnie głębokie i oczywiście pozwala nam utrzymać równowagę. Czyli stajemy sobie na jednej z nóg naszych najlepiej dominujących, ta, która uważamy, że jest silniejsza, na jednej nodze. To może pokażesz, co Łukasz? Tak. Znaczy ćwiczenie będzie polegało na tym, że wybieramy, którą nogę mamy mocniejszą. Ja w moim przypadku akurat jest noga lewa, bo prawa jest po kontuzji.
utrzymujemy równowagę i w momencie, jak czujemy się bardzo stabilnie, oczywiście na nasz sygnał, raz, dwa, trzy, zamykamy oczy. I zawodnik, który pierwszy dotknie ziemi, Odpada, niestety przegrał. odpada, przegrał. A okej, a to ćwiczenie jest na... To jest na równowagę i na wzmacnianie mięśni głębokich naszych takie, kończyn. jeszcze tak, takie urządzenia, no takie kuleczki, ile to kosztuje? 15 zł. 15 zł. To No to niestety jest droższy wydatek, 800 zł, ale jest zamiennik, czyli taka zwykła poduszka w sklepie ortopedycznym, na której również możemy te wszystkie ćwiczenia taka poduszka ile kosztuje? wykonywać. 25 zł 30, nawet Piłka, była ta sprzedawana. ciążowa. Piłka taka duża to jest koszt 50 zł No, czyli maksymalnie. mamy siłownię za 100 zł. Bez problemu i możemy wykonywać takie ćwiczenia jak najlepsi zawodnicy na świecie. To co, walczycie? No a nogę kto położy na ziemi oczywiście. Tak, kto położył pierwszą nogę na Nogę na ziemi, tak. To też jest ziemia. Utrzymujemy stabilną pozycję i na 3-4 damy 3, 4, Oczy zamykamy. zamknięte. Oj, Sławek mamy wygrał. tutaj Przepraszam. zwycięzcę. Sławek, to Ale nie jest już ściema, jak już rozpakował. Sławek wygrałeś, proszę. To nie Ale jest. jak ci bo miałem zamknięte oczy. Mam nadzieję, że będzie dobrze, proszę. Jakbyś widzom pokazał, że to nie jest ściema, że tam jest coś w środku. Łukasz, co jeszcze powinniśmy przekazać naszym widzom? Gdzie ty no, swoją wiedzą, szeroką wiedzą mógłbyś nam doradzić w tych prostych ćwiczeniach? Tak, no ja myślę, że tutaj takim głównym motywem przewodnim naszego spotkania powinna być chęć robienia czegoś więcej niż każdy zwykły szary człowiek, jak to mówimy. Tak? Do tego naprawdę nam jest potrzebna ta taka motywacja, gdzie wszystkim się wydaje, że trzeba jej szukać wszędzie wokół, motywować się nie wiadomo jakimi rzeczami, a w rzeczywistości największą motywację mamy tutaj, w naszym sercu i w samym sobie. I tu, nie? W głowie. Tak, głowa, bo to głowa jest połączona, o proszę, jest bryza. Tak, jest Głowa i serce to są dwa takie, można powiedzieć, narządy nasze, które decydują o tym, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. Jeżeli tu poszukamy wewnątrz siebie, to mamy takie pokłady energii, które gdzieś są w stanie sprawić niesamowite rzeczy. No te kulki są naprawdę zaraźliwe. Ja trzymam cały czas, mi się chce coś z nimi robić. Jak To jest są- kulka, to też są- to... To są też kulki antystresowe. Jeżeli po Aha, prostu czyli się mam dużo stresu. Jeżeli troszeczkę się stresujemy albo mamy jakieś tam sytuacje, w którymi sobie nie radzimy, możemy sobie takimi rzeczami się pobawić. Jeszcze takim jednym z chyba najbardziej niedocenianych ćwiczeń, które chciałbym też Wam zaprezentować, jest żonglerka. Najprostsza żonglerka na początek oczywiście jedną piłeczką. Aha. Podrzucanie same, oswojenie się z tą piłeczką. Później przechodzimy do ćwiczeń z 2 piłeczkami. Nie ma, które nam już pokazuje, że już Ale się cały czas okej, no i to z kolei Tak, żonglerka to jest jeden z takich ćwiczeń, które naprawdę jest mega mocno niedoceniane, a rozwija strasznie dużo, bardzo dużo wachlarz w naszym organizmie. Najważniejszym jest synchronizacja półkul mózgowych, to jest taka dziwna nazwa, ale ciśnienie w naszych półkulach się wyrównuje i mamy najlepszy motyw wtedy i możliwość do nauki, jakiejkolwiek nauki, czegokolwiek. I dzięki temu ćwiczeniu możemy taką właśnie zrobić sobie akcję, gdzie wymaga to tylko 2 zwykłych piłeczek, ewentualnie 3. ja wiem, że jeszcze, słuchajcie, na koniec tego dzisiejszego odcinka, poza kamerami, Łukasz mi powiedział, że jest w trakcie zakładania fundacji. To jest bardzo mi się podoba, to jest bardzo szczytny cel, bo nie robisz tego dla pieniędzy, tylko z chęcią pomocy innym ludziom. I o tym, żebyś mi przypomniał, ja postaram się widzowie, będą nas kontrolować, żebyśmy porozmawiali w następnym odcinku. Okay? To co, ja myślę, że tyle. Słuchajcie, piszcie jak najwięcej, zadawajcie nam pytania. Bardzo dziękuję przede wszystkim Łukaszowi, bo nagrywamy, nie wiem czy zegar wskazuje, jest sobota. No, byliśmy tutaj już o 7 rano. Normalnie wszyscy zazwyczaj śpimy i śnieg dzisiaj na zewnątrz, także bardzo Łukaszowi dziękuję, bo jest człowiekiem bardzo zajętym. Doradzę, tak jak mówiłem. Naprawdę, słuchajcie, naprawdę powtórzę raz to jeszcze, zawodnikom klasy europejskiej i światowej. Także mamy fajnego fachowca tutaj na krześle. Dziękuję wszystkim ludziom na tyle. Karemu, Maczecie, Sławkowi i Carlosowi. Dzięki bardzo. Z pewnością Kciuki do góry. specjalnie. Trzymajcie się. Hej!